Metal do ciepła. Cytadela, którą widzicie, powstała w miejscu, gdzie stał kiedyś jeden z 7 cudów świata starożytnego. Latarnia z Pharos. Ponoć do budowy cytadeli wykorzystano kamienie z tej latarni. Cytadela to XV-wieczna twierdza obronna, położona na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Aleksandrii w Egipcie. Cytadela była otwarta w 1966 roku. Teraz my jesteśmy na pierwszym piętrze, albo na parterze. Tutaj w lewo jest mieczyk prawdziwy, który został zbrany przez sultana Kajsaja. Zapraszam ze mną na drugim piętrze. Uważaj, bo są mały. Egipcjanie ukończyli budowę twierdzy w 1477 roku. Jej założycielem był sułtan, którego nazwę macie na dole. Wybaczcie, ale nie jestem w stanie poprawnie tego wymówić. Na drugim piętrze my mamy 4 korytarze. Raz, dwa, trzy, a to jest numer 4. 4 korytarze, jak widać naokoło. A tutaj my mamy 28 pokoi. Dla wojska. Wojsko mieszka tutaj na drugim piętrze. Jeszcze tam na górze był sultan Kajbaj i piekarny. Na trzecim. I na czwartym już my mamy dach i tak dalej. Proszę bardzo, tutaj są okna. Ale bardzo ważne, jak widać, są bardzo mało. Jak wojsko był tutaj, oni widzieli, kto był tam na zewnątrz. A na przykład jak pływali ludzi i tak dalej statkiem do Aleksandrii, to oni widzieli. Ale jeżeli ktoś jest na zewnątrz, to prawie nie widzi, kto tutaj w środku, czy ludzi, wojsko i tak dalej. Dlatego My own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Twierdza była bardzo ważną i niezastąpioną częścią placówki na Morzu Śródziemnym. Było wiele prób, aby ją zdobyć lub zniszczyć. Przez cały czas istnienia twierdzy władcy niejednokrotnie ją uzupełniali i odnawiali. Gdy Turcja osłabła, cytadela całkowicie straciła swój bezpośredni cel militarny. W ten sposób Napoleon i jego armia, która najechała Aleksandrię w 1798 roku, z łatwością ją podbili. Później w 1805 roku, kiedy pasza Muhammad Ali zaczął rządzić w Egipcie, całkowicie odbudował twierdzę w Aleksandrii. znowu my zobaczymy tutaj na trzecim piętrze. My zobaczymy stąd prawie cała Aleksandria. Ale jeżeli ktoś na zewnątrz... Ponadto zapełnił go od nowa nowoczesną bronią, w tym artylerią przybrzeżną. Dla Cytadeli przybycie Muhammada Alego to złota era.
W latach 1879 do 1882 roku fortecę zajęły wojska brytyjskie. W rezultacie znacznie ją uszkodzili. Po 1904 roku król Faruk bardzo chciał rozwinąć cytadelę jako wspaniałe centrum rekreacji. Podczas wybuchu rewolucji w 1952 roku twierdza przeszła w ręce Muzeum Morskiego, a od 1984 roku rząd przeprowadził w niej znaczną i zakrojoną na szeroką skalę renowację. Cytadela składa się z murów w dwóch rzędach, które są połączone przejściami, a nad nimi znajdują się wieże w kształcie koła. Wchodząc do środka znajdziesz koszary wojskowe, pomieszczenia, w których składowano broń, zobaczysz także cele dla więźniów i otwory do ochrony. Tron sułtana znajduje się na 3. piętrze. W samym forcie znajduje się również muzeum, w którym znajdują się rzeczy z wielu epok. Są rzeczy z czasów panowania Napoleona, a także z czasów Imperium Osmańskich i Rzymskich. لا مفتوح مش مفتوح كان مقفول عايزين نعصب خالص السبت خلص النهارده بقول بيزيدها بتطلع مقفول ليه طيب في باب هنا مفيش باب هنا بيطلع على السطح لا تزام كنينه Ci my na dół. Stupinki to ostrożna. Nie wiem, mówili, że za dużo Egipcjanie nie zamykali. Nie wiem. Uważaj. No dobrze. Wspomniałem, że część ludzi uważa, że ta cytadela stoi na miejscu legendarnej latarni morskiej z Pharos. A więc wypadałoby coś o niej powiedzieć. A więc była to starożytna latarnia morska, zbudowana około w 280 roku przed naszą erą na polecenie Ptolemeusza. Możliwe, że pomysłodawcą budowy latarni był sam Aleksander Macedoński. Ze względu na wielkość i wspaniałość architektonicznego ukształtowania uważano ją za jeden ze starożytnych 7 cudów świata. Ocenia się, że była to wieża o wysokości około 120 metrów. Miała dolną kondygnację o przekroju kwadratu, nad nią wznosiła się kolejna, ośmiokątna i trzecia o przekroju okrągłym. Latarnia zwieńczona była kopułą wspartą na 8 kolumnach. Na niej ustawiony był posąg Posejdona o wysokości około 7 metrów. W tamtych czasach była to najwyższa budowla na świecie. Po zmierzchu rozpalano na latarni ogień. Odbijane metalowymi lustrami światło widoczne było z kilkudziesięciu kilometrów i znakomicie ułatwiało nawigację żeglarzom zdążającym do Aleksandrii. Ty tu nie wchodź, bo zlecisz. Uważaj. Uważaj, mówię, nie wchodź tu, bo tu jest spadek na sam. Sylwia, co ty tu robisz? Da się wyjść.
Budowla została uszkodzona kilkakrotnie na skutek trzęsień ziemi. Była też przebudowywana. Wieża została ostatecznie zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1375 roku. Pozostałe po niej ruiny zniknęły, kiedy sułtan Egiptu użył ich do budowy na tym miejscu fortu, którego dzisiaj ze mną zwiedzaliście. Zdrowa za tą stronę. Chodź, stań tu. Tu stań i zrobić zdjęcie. Look back, I'm never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Pieces is a form of art. No dobrze, ruszamy na miasto. Aleksandria była stolicą Egiptu przez blisko 1000 lat. W późniejszych wiekach po przeniesieniu stolicy do Kairu stopniowo traciła na znaczeniu, by ponownie odzyskać swą pozycję w czasach nowożytnych. Popatrzcie na ten wysoki budynek, robi wrażenie, co? Dojechaliśmy do Biblioteki Aleksandryjskiej. Biblioteka Aleksandryjska była kiedyś największą biblioteką świata. Została przypuszczalnie założona w III wieku przed naszą erą za panowania króla Ptolemeusza II. Biblioteka w swych długich dziejach kilkakrotnie padała ofiarą pożaru, a odtworzenie spalonych manuskryptów było kosztowne, czasami wręcz niemożliwe. Źródła antyczne nie zawierają wiele wzmianek na temat biblioteki. W starożytnych dziełach nazywano ją Wielką Biblioteką lub Biblioteką Królewską, czy nawet Bibliotekę Muzejonu. Nowoczesna biblioteka, którą widzicie teraz, podjęła działalność w 2003 roku, niemal na tym samym miejscu. Jej celem jest odrodzenie dawnej wielkości Aleksandrii jako ośrodka nauki i kultury oraz zapewnienie wszystkim chętnym wolnego dostępu do wiedzy. W związku z budową w Egipcie stworzono nowy system edukacji i powołano niezależną od rządów organizację publiczną. Stanowisko archeologiczne w Egipcie, położone na terenie współczesnej Aleksandrii. Prace archeologiczne rozpoczął tu w 1960 roku profesor Kazimierz Michałowski. Początkowo były to wykopaliska ratunkowe, następnie przekształciły się w regularne badania archeologiczne. W 3 pierwszych wiekach naszej ery cały obszar stanowiska zajmowały okazałe miejskie rezydencje z bogatą dekoracją architektoniczną i wielobarwnymi mozaikami podłogowymi. Wśród licznych malowideł i rzeźb zidentyfikowano m.in. wizerunki Aleksandra Wielkiego. W końcu III wieku miasto zostało zniszczone i nigdy nie powróciło do dawnej świetności. W 1963 roku odkryto budowlę teatralną z 13-rzędową widownią. Był to pierwszy antyczny teatr znaleziony na terenie Egiptu.
A takie budynki tutaj po lewej są bardzo, bardzo stare. Proszę bardzo, to jest szpital. Tu jest meczet. Proszę bardzo. Kierowca jedzie tak wolno. To jest meczet El Morsi Abul Abbas z XII wieku naszą erą. Nazywa się meczet Abul Abbas. Ma bardzo piękna architektura. Znowu my mamy dwie sali, jedna w prawo, druga w lewo, jedna dla panów, a druga dla kobiet. Tak jak my wiemy, nie modlą razem. A tutaj już widać motorówki, łódki. Egipcjanie tutaj jak mają czas wolny, na plaży, parasolki, proszę bardzo, bilet tylko 10 funtów kosztuje, a rodzina dostaje na przykład 4 krzesł. Tutaj jedna parasolka, proszę bardzo. Pływanie rybki tutaj cały czas. Stadela Kajentaj, która została zbudowana w XV wieku naszą erą, dokładnie w 1477 roku. Kajentaj, Sultan Kajentaj. Obok Azza jest trzcina cukrowa. O, trzcina jest. O, to jest trzcina, o. Dobra, zdrowo, super, jest trzcina. Lody, Azza. Jak będziemy wracać, zobaczymy jak nasz kierowca. Jeśli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!